Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera F-Stone, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. No i patrzcie, samochodziki zaparkowane tak samo i starą metodą na kostki sprawdzimy, ile większy jest Leaf, bo Leaf jest na pewno większy. No i teraz zobaczycie, jak 500 jest zgrabnym autem. No na miasto myślę, że to jest petarda. To było takim impulsem do zakupu elektryka. Jak zacząłem płacić za paliwo więcej niż za leasing samochodu. Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę Ci w odpowiedzi na nie. No i patrzcie, jak dzisiaj ładny samochodzik do nas przyjechał. Zgrabny, miejski, ale na dużych kołach. Ale pierwsze to co? Trzeba się przywitać. Puk, puk. Dzisiaj duży mróz, więc nie wysiadaj. Przywitamy się tak. Cześć. Co my to dzisiaj mamy? Mamy dzisiaj 500-eczkę. To ty siedź w środku, ja zrobię krótkie 360, żebyście tam nie zamarzli, chłopaki. No i dobra. Mamy tutaj bardzo fajne opony, widzę. 205, 45, 17. Oczywiście zimowe, Bridgestone'y. Z tyłu chyba to samo, ale sprawdzę, bo czasem to różnie bywa w tych elektrykach. 205, 45, 17. No i co? Krótkie 360 i wsiadam. Mam nadzieję, że gdzieś tam w Tatrach będzie trochę słońca, bo tu jest przeraźliwie zimno, takie wilgotne zimno, więc słabiutko. Zaraz się chowam i ruszamy w stronę Zakopanego. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to, że jest ciepło, bo zmarzłem, a drugie, że przepiękny ten ekran tu jest, świetnej jakości, wysoki kontrast, wysoka rozdzielczość. No już mi się podoba. Konfigurowalny. 63% mamy w akumulatorze. Fajne. Dobra, do Zakopanego nam pokazuje godzinę 32, całkiem nieźle. Jakieś tu musimy zegary przekasować. No i jeszcze wypadałoby kurtkę zdjąć na trasę, więc szukam tutaj, jak te drzwi się otwierają, a one się otwierają na dwa sposoby. Albo tutaj na dole mamy taką klasyczną klameczkę, albo tutaj u góry mamy guziczek. No fajny patent. No i co? Zegary pokasowane. Ruszamy w stronę Zakopanego. Pokazuje nam tutaj, że będziemy 12:41 u celu. No to jedziemy. Ruszamy jak zawsze spod Jana w Skawinie. Tu jest komora trafo. No i czemuż by tu nie mogła stać ładowarka? To są takie moje marzenia, żeby pod każdym marketem były jakieś słupki, a na każdej trasie huby ładowania. To by zmieniło postać rzeczy. No i wyjeżdżamy z takiej zimnej, zasmogowanej niestety dzisiaj Skawiny. Mam nadzieję, że w Tatrach będzie troszkę lepsza pogoda. No i pierwsze kilometry za nami. Zużycie na razie to 17 kWh, ale potem będziemy jechać pod górkę i będziemy jechać szybciej. I teraz tak, no mamy 60% w akumulatorze, jakieś 37 jest tu dostępne. 2 liczę żelazny zapas, no to zostaje nam 35. 35 przy 60% daje nam jakieś 20, zaraz sobie tu policzę szybko, 21 kWh mamy teraz dostępny w akumulatorze, licząc ten żelazny zapas. Czyli musielibyśmy dowieść zużycie 21, żeby dojechać do celu. No i to by było tak generalnie do wykonania, ale na styk. Ale my dzisiaj nie mamy z gatunku wyzwań, tylko z gatunku miłej przejażdżki program, więc podjedziemy sobie na dosłownie kilka minut do Myślenic i nie będzie na styk, tylko będziemy mieli dodatkowy zapas energii. Taki mamy plan. Elektryczny to zużyje mniej więcej tyle prądu w roku, co drugi dom. I jak tak porównuję to zużycie z tego roku i z zeszłego, w zeszłym roku auta elektrycznego nie miałem, tylko na końcówce w grudniu. No to w tym momencie no to gdzieś tak około 2 razy więcej niż w zeszłym roku. No ja to troszkę inaczej sobie liczę, bo ja też tu lubię Excele. Ja sobie liczę tak, że przy takim w miarę oszczędnym samochodzie, a na pewno tutaj Fiat 500 takim jest, no to Ci potrzeba 1 kWp na dachu na 5000 km. Sobie teraz doładowujemy zapas. Dowozimy tu dokładnie 50%. No i doładujemy sobie tak dosłownie troszeczkę. Jaka fajna kamerka. Też wysokiej rozdzielczości. Fajnie to widać. Zdecydowanie się tu postarali. No i teraz dosłownie parę minut przystanku
podciągniemy się i jedziemy dalej. No i patrzcie, jak tutaj wygląda. Szybkie ładowanie, 55 minut w tym momencie. Tak nam auto wymyśliło. O, teraz Adam otworzył gniazdo, pokazała się taka animacja. Podpiął kabel, pokazał się kolejna ikonka. No i teraz cała prawda o aplikacji. Zobaczymy, jak szybko uda się uruchomić. Podłączony, oczekuje na ładowanie. No dzisiaj poszło naprawdę sprytnie. Pokazuje, że co, do 80% będzie 8 minut się ładował? No tak pokazuje. To może to jest po włosku policzone, nie jestem taki przekonany. No zobaczymy. Pożyjemy, Zobaczymy jaka moc się pojawi. On 85 maksymalnie wciąga. A tu na podstawie gdzieś tutaj auta widzimy jakąś moc ładowania? Czy nie pokazuje? No niestety nie. Jeśli podczas ładowania wystąpił jakiś problem, można wybrać niższy poziom ładowania. A to ciekawe. Jest chyba do AC tylko. No i mamy 60%, czyli 10% sobie takiej rezerwy podładowaliśmy. W standardzie w Fiacie 500 jest CarPlay bezprzewodowy. Android Auto orientuje się też bezprzewodowy? Czy Bezprzewodowy. też bezprzewodowy? Kurczę, no patrzcie. W Fiacie się da. No i bardzo podoba mi się to minimalistyczne wnętrze, natomiast z przyciskami. Tak powinno być w każdym samochodzie. Częścią tych przycisków jest też lewarek zmiany biegów, jak widzicie. Bardzo fajne rozwiązanie. Tak powinno być w każdym aucie. Tutaj może być opcjonalnie jeszcze ładowarka indukcyjna, a tutaj mamy hamulec postojowy, pokrętło od głośności i od zmiany trybów jazdy. No bardzo fajnie to jest rozwiązane. Brakuje mi jedynie podłokietnika, no ale jedziemy dzisiaj autem miejskim, więc no trzeba wiedzieć przez pryzmat jakiego zastosowania musimy na to auto patrzeć, nie? Jest dostępny opcjonalny. W sensie to nie jest najwyższa wersja wyposażenia, dlatego go nie ma. To jest średnia wersja. W ten sposób. Dlatego go nie ma, w najwyższej La Primie jest. Czyli krótkie podsumowanie. Kolejny użytkownik, który ładuje w domu i ma fotowoltaikę. Uważam, że to na dzień dzisiejszy EV plus PV to jest najlepsza opcja. No jesteśmy uniezależnieni od tych wahań cen surowców. I to raz kupujemy, raz inwestujemy i mamy na wiele lat święty spokój. I tutaj badałeś temat haka w Fiacie 500 i jak to wygląda, bo to jest ciekawy temat. Można mieć hak, niestety nie nadaje się on do ciągnięcia przyczepy. To Czyli jest tylko tylko jako bagażnik na rowery. No już kilka kilometrów za mną. Mi się tu jedzie bardzo przyjemnie, zawieszenie takie jędrne, ale nie za twarde. No troszkę można by popracować nad wyciszeniem, no ale mamy auto na miasto, więc nie ma co mu zarzucać. Ale jak już tak jesteśmy przy tym, co to auto sobą reprezentuje, to zapytam Cię o wady i zalety tego pojazdu, no bo już kilkanaście tysięcy za Wami. Jak Wam się tym autem jeździ? Jeździ się bardzo dobrze, bardzo płynnie, świetnie się trzyma drogi pomimo przedniego napędu. Byłem sceptycznie do niego nastawiony, bo zawsze jeździłem przez ostatnich parę lat autem z napędem na 4 koła. Więc tak w ogóle to jakby tu ekonomia mocno zagrała. No bo elektryk z napędem na 4 koła, no to chyba o Tesli możemy rozmawiać. No i V6, Kia, no, to ID5 nie ta, GTX. Kompletnie nie ta półka cenowa, umówmy się. Więc jestem zaskoczony jakby tym, nazwijmy to, zestawem napędowym. Że na papierze nie robi wrażenia, a w rzeczywistości bardzo przyjemnie się tym jeździ, świetnie się trzyma w zakrętach. Jest to taki trochę fankar, nie? Tak można to jest na plus. Na plus jest też jakość poskładania, bo faktycznie żaden plastik się tu nie tłucze, nie trzeszczy i teoretycznie w samochodach wyższej klasy doświadczyłem, że nie było spasowanie tak dobrze, więc jakby nigdy nie postrzegałem Fiata jako jakiejś super marki. Wszystko są twarde plastiki, ale jechaliśmy tam dziurawą drogą i nie ma żadnego tutaj akustycznego oddźwięku. Także tutaj Fiat pozytywnie mnie zaskoczył. Na minus według mnie dość słaba widoczność. Dość szerokie są te słupki. A tak, słupek A jest duży. Z tyłu mamy te dodatkowe drzwi otwierane pod wiatr, więc to powoduje, że ten słupek po przekątnej z kierowcą jest dość szeroki. No i jakby nie mogę powiedzieć, żeby to jakoś super przeszkadzało w codziennym użytku, jak już człowiek jest tego świadomy, natomiast przy kupnie samochodu obowiązkowo kamera, bo są pewne sytuacje, jak się wyjeżdża z parkingu, że no bez tej kamery faktycznie słabo widać.
więc tu warto dołożyć do tej kamery, bo ona dość szeroko widzi, jak wcześniej tam pokazywaliśmy, i wtedy jest w porządku. Co jeszcze z takich w sumie ciekawych rzeczy, że Fiat zapamiętuje ustawienie czujników parkowania, czyli jeżeli je wyłączymy i uruchomimy ponownie samochód, to one dalej są wyłączone, o czym się przekonałem na parkingu i przytuliłem się do innego samochodu tylnym zderzakiem, bo po prostu wyłączyłem te czujniki przez przypadek i były wyłączone. To ciekawie wymyślili, powiem szczerze. Tak. Lub nieciekawie. Dwa jeszcze bardzo ciekawe takie detale na plus, że wiem, że dość dużo ludzi narzeka na asystenta pasa ruchu, że jak jest droga remontowana, że jak są te ślady od smoły na przykład, to czasami ci asystenci interpretują to jako pasy, no i ta kierownica gdzieś tam ucieka. Więc tutaj jest pod palcem wyłącznik, który po dwukliku to wyłącza. Więc Super jest bardzo łatwo dostępny, nie trzeba nigdzie grzebać głęboko w menu. I jak wjeżdżamy w jakiś taki teren, gdzie te pasy faktycznie szaleją, to bardzo szybko można sobie to wyłączyć. To się oczywiście resetuje w momencie, kiedy ponownie uruchomimy samochód. No i jeszcze tak ciekawa rzecz, że regulacja głośności od radia jest tu na dole, między fotelami, i jak się jedzie samochodem i słucha radia, to powiem szczerze, że to jest bardzo wygodne, żeby sobie tego to właśnie więcej, w tym miejscu używać. Tak? W miejscu lewarka zmiany biegów, więc to jest petarda. No i wjeżdżamy do tunelu. Kolejny zakopany test w tunelu. Jak oglądacie ten odcinek, to już co najmniej jeden był przejazd tunelem. Przypomnę dla tych, co nie oglądali tego odcinka, to było ID5. Linki oczywiście znajdziecie pod tym filmem. No i pamiętajcie, tu jest odcinkowy pomiar prędkości, więc ustawiamy 100 na godzinę i tak przejeżdżamy cały tunel. Nie ma potrzeby jechać wolniej, nie ma potrzeby jechać szybciej. Znaczy, szybciej jechać to się skończy mandatem, więc zdecydowanie nie warto. No i tak prezentuje się nowy tunel na Zakopiance. Czy jakieś jeszcze wady widzisz tego pojazdu po tych kilku miesiącach? Co jeszcze? Wiem, że tu zawsze muszę cisnąć o te wady, no ale... Nie, właśnie, no mogłaby być kanapa z tyłu dzielona, bo składa się, no bagażnik jest mały, jak w małym aucie, do codziennego użytku, żeby wrzucić, nie wiem, kanapki i laptopa do pracy, to nie ma tematu. No 4 zimówki po złożeniu foteli zmieściłem, jak jechałem zmienić opony teraz. Mogłaby być dzielona ta kanapa, ale chyba w tej najwyższej wersji wyposażenia jest dzielona. Tylko po prostu to jest kwestia tutaj tego egzemplarza. Z wad, no szkoda, że nie ładują LEDów do wszystkich, bo ja niestety mam zwykłe żarówki z przodu H19, więc to też jest wynalazek, bo nie da się kupić żadnych fajnych zamienników, które by mocniej świeciły. Bo H19 to jest jakiś taki nietypowy model Pierwsze żarówki. słyszę o takiej żarówce, więc faktycznie... Niby jest to H4, no mniejsza o to, bo nie chcę pomylić. W każdym razie ma tam jakiś taki ząbek, który jest inaczej niż w tych innych, więc tak naprawdę gdybym chciał kupić, nie wiem, jakieś super jasne Philipsy, to one nie pasują. Retrofitów LEDowych nie chcę zakładać, no bo tutaj kwestia tam ubezpieczenia, jakieś historie z policją, więc nie chcę się w to bawić. No więc niestety nie mam LEDów, tak był już skonfigurowany ten samochód. Co jeszcze? No prędkość maksymalna 150, przy czym to nie jest problem, szczerze mówiąc. To znowu na papierze wygląda źle, a w normalnym użytkowaniu rzadko kiedy taka prędkość w ogóle jest potrzebna. No w sumie w Polsce i tak nielegalna. W sumie u nas nie ma. Nie ma takiego miejsca, gdzie mógłbym tak szybko pojechać, no i bateria to już w oczach wtedy znika. Na plus super jest, że można przez aplikację uruchomić ogrzewanie lub klimę. To jest też bardzo, bardzo fajne. Super sprawa. Jeszcze z minusów dają tylko jeden porządny kluczyk, drugi kluczyk to jest ten tak zwany kamyk, czyli taka kosteczka RFID, gdzie nawet z pilota nie da się otworzyć ani zamknąć drzwi, więc jest tylko niestety jeden taki prawdziwy, w klasycznym rozumieniu tego słowa kluczyk. Co jeszcze na minus?
No nie wiem, plastiki mogłyby być większe. No i mógłby nie być różowy. Ale to już kwestia konfiguracji. To tak, no jak jedzie żona to jest plus, a jak jedziesz ty to jest minus. Ale tak poza tym to nie ma żadnego znaczenia, jak jedziemy autem, jakiego ono jest koloru. Przynajmniej ja jestem takiego zdania, no ale... No przy tych kosztach eksploatacji to naprawdę już kolor jest mi obojętny. To tak bym to powiedział. No i tak jedziemy sobie i rozmawiamy. I ty, Adamie, się przesiadłeś tutaj z jakiegoś lepszego samochodu do teoretycznie gorszego. No i jak twoje wrażenia po tej przesiadce? Ja mogę powiedzieć, jeździłem Volkswagenem T-Rockiem, 2-litrową benzyną, dobrze wyposażoną, z napędem na 4 koła. No tu jakby ekonomia zadziałała, że koszty paliwa tam na krótkich trasach no były po prostu wysokie, tak? Więc gdzieś tam zapadła decyzja, żeby te koszty eksploatacji obniżyć. Więc no, w sumie przesiadłem się do auta gorzej wyposażonego niż ten Volkswagen, ale no, nie ma poczucia straty, tak? Bardzo przyjemnie się samochodem jeździ, no, fajnie, bo tanio, tak? I również tanio ze względu na koszty przeglądów, bo no, lada chwila zbliża mi się przegląd, już dzwoniłem do ASO się zorientować, ile to kosztuje, więc 150 zł, tak? Jak tu masz przeglądy? Co roku czy co? Chyba co 15 tysięcy albo co roku. To komputer tu zgłasza. No dla porównania powiem, że w hybrydowym Jeepie to taki przegląd, i to mówimy o przeglądzie bez wymiany oleju, to już jest 650 zł, więc 150 versus 650, no to jest trochę różnicy, jakby nie było. No zdecydowanie trzeba pamiętać, że to nie jest tylko koszt paliwa, ale koszt przeglądów i to potem też koszt eksploatacji. No tutaj nie będziesz musiał klocków hamulcowych wymieniać. I jeszcze na plus taka rzecz, która faktycznie teraz mi przyszła do głowy, że zapłaciłem tutaj znacznie niższe ubezpieczenie. No bo wiadomo, tamten samochód był droższy, lepiej wyposażony i tak dalej. Więc tutaj dużo niższa była ta polisa. Oczywiście pełna autokasko z OC. To ile Ci wyszło? Pani pamiętasz? W 3000 się zamknąłem, chyba 2800 brutto. To musisz zadzwonić do Beniamina, link zawsze znajdziesz pod każdym Zakopane testem, bo myślę, że jeszcze Ci się uda zejść. Jeszcze mi się uda zejść, Elektryki ale to będziemy rozmawiać w czerwcu, bo wtedy będę przedłużał. Bo elektryki, wbrew temu, co się gdzieś tam potocznie mówi, ubezpiecza się taniej niż auta spalinowe, nawet przy tej samej wartości. No tylko trzeba poszukać, bo wiadomo, jak rynek ubezpieczeń działa. No ja brałem przy salonie, także tu nie kombinowałem, chciałem komplet i tyle, tak? Także tak to mniej więcej wygląda. No jest tutaj takich włoskich smaczków kilka, tu jakiś Fiacik mały w klamce, tutaj są jakieś uchwyty na kubeczek tak pochowane sprytnie. W lusterkach mamy tutaj informacje o pojazdach martwym jest polu. monitorowanie martwego pola. O, to właśnie, to jest jedna wada. To jest generalnie zorganizowane na kamerach. Jest kamera tutaj w przedniej szybie, są kamery w lusterkach, więc działa to tylko do prędkości 140, no ale umówmy się, rzadko kiedy się zapuszczamy dalej. Powyżej 140 to jakby z automatu nie działa. Co ciekawe, bo auto jedzie 150, to te 10 na godzinę już mogli. No właśnie, to jest bardzo interesujące, jak to włoska myśl techniczna tutaj miała, co miała na myśli. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten front assist, że ochrona przed zderzeniem, jak zbliżamy się do przeszkody, to też jest zorganizowane na kamerze, czyli na przykład w mglisty dzień jest komunikat, że nie działa. Jak jedziemy po jakimś takim dziwnym terenie, że ta kamera sobie nie radzi z rozpoznawaniem tych obiektów, to też to się wyłącza, tak? Ale na przykład jednocześnie, i to uważam, że to jest wada, że to tak czasami nie działa. Ale jeżeli chodzi na plus, to na przykład jeżeli jedzie po chodniku rowerzysta i w sumie nie jest przed samochodem, tylko gdzieś w poprzek zbliża się w jakiś taki dziwny sposób, to on też go widzi i też ostrzega. No i oczywiście w jakimś ekstremalnym przypadku też zahamuje, co raz gdzieś tam mi się zdarzyło. Wada jeszcze jest taka, że jeżeli na przykład nie trzymamy rąk na kierownicy, jest taki system, co tam ostrzega kierowcę, że trzymaj ręce na kierownicy, no to moim zdaniem jest troszkę za czuły.
troszkę czasami interpretuje, że trzymam ręce, ale nie wykonuję żadnych ruchów i on chyba tam ma jakiś timer albo coś takiego i po prostu krzyczy, że trzymaj ręce na kierownicy, pomimo że je trzymam i tak się kilka razy zdarzyło, więc to jest zbyt chyba wyczulone w tym samochodzie. Dobra, my za chwilę będziemy robić tutaj pomiar przy stacji Circle K, czyli na najwyższym pośrednim punkcie trasy, 800 metrów nad poziom morza. Śniegu jakby troszkę więcej. Bo potem będziemy jechać w dół, tak? Tak, będziemy jechać w dół i Doładujemy się może troszkę. i nam tutaj zużycie spadnie. No już widzę, żebyśmy generalnie dzisiaj do tego Zakopanego bez tego podładowania jechali. Nie dojechalibyśmy. Dojechalibyśmy, zobaczy, że dowieziemy więcej jak 10%. Możecie obstawiać w komentarzach, tylko nie oglądajcie do końca, tylko teraz piszcie, ile procent dowieziemy do Zakopanego. Ja obstawiam, mamy teraz 30, obstawiam, że dowieziemy jakieś 15. I co mamy? 76 na godzinę średnią, 21,3 zużycie na ten moment i przejechane prawie 70 km, 54 minuty. I patrzcie, jak Włosi dbają o bezpieczeństwo. Auto teoretycznie dla kobiety, no i żeby panie nie wpadły na pomysł się malować w czasie jazdy, nie zamontowali lusterka po stronie kierowcy. Za to zamontowali tutaj po stronie pasażera. Czuję, że będziemy musieli wracać inną drogą, bo tutaj już cała tutaj prosta w Nowym Targu zakorkowana. To jak już wiemy, że do zakupu skłoniła Cię ekonomia, to teraz czy wyobrażasz sobie powrót do aut spalinowych, w sensie, żebyś już nie miał w ogóle elektryka? Nie. Czyli tu już odwrotu nie ma. No, bardzo konkretnie powiem. Mam drugi samochód, hybrydę plug-in w benzynie, 50 km na prądzie. Szczerze, obiecałem żonie, że już nie zmienię auta w tym roku, więc muszę dotrzymać słowa. Natomiast jeżeli nie nastąpi jakaś, nie wiem, jakaś masakra, jeżeli chodzi o ceny prądu i tak dalej, to ja myślę, że jeżeli pozbędę się tej hybrydy, to już po prostu dokupię drugi samochód elektryczny. I tyle. Czekam na nowego Jeepa Avengera, bo to jest w ogóle też ciekawa sprawa, że przesiadam się do coraz mniejszych samochodów. No i w porównaniu z Jeepem Renegade'em ten Avenger jest krótszy o 15 chyba centymetrów, więc teraz ma się niby w grudniu pojawić na salonach, więc nie omieszkam się nim zainteresować, bo to byłaby też taka wielkość auta, która by mi odpowiadała i tak szczerze myślę, że raczej to będzie ostatni spalinowy samochód, ta hybryda. Raczej się przesiądę już w całości. No to popatrzcie. Jesteś kolejnym przykładem na to, że mając w garażu elektryka i spalinówkę, czyli znając wady i zalety obydwu konstrukcji, no jakoś już nie ciągnie Cię do motoryzacji spalinowej, a ci, którzy jej nie zaznali, no nie mogą nas zrozumieć, nie? No, to jest jak z czymś, czego nie przeżyjemy. No nie da się opowiadać o miłości, nie przeżywszy tej miłości, albo... Tak, to jest w ogóle, że na przykład czy tym autem da się pojechać w trasę. No bo jednak jest to gdzieś taki target, żeby to był samochód miejski. No może nie jest to przez pół Europy trasa, natomiast gdzieś tam jeździłem tym samochodem do Łodzi, do Warszawy i to jest po prostu jakby, no trzeba zmienić podejście, tak? No cudów nie ma. Na pewno sobie trzeba z godzinkę czy tam 40 minut do takiej trasy doliczyć. Na pewno to nie jest but w podłodze czy non-stop 140. No ale ja zawsze byłem przyzwyczajony, że jak jechałem do Łodzi czy do Warszawy, to jechałem na strzał, czyli wyjeżdżałem z domu i tak szczerze bez sikania wysiadałem w Warszawie. I to takie jeżdżenie było. W tej chwili jak tym autem na przykład jadę do Warszawy, to sobie robię 1 lub 2 przystanki. No więc mam te przerwy po 20 minut, no bo właśnie ze względu na to, że tu jest mała ta bateria, to dla mnie 50 kW ładowarka to jest w sumie szybka ładowarka. No samochód maksymalnie wciąga 85 kW, ale to jest tylko na samym początku. Potem ta krzywa ładowania gdzieś mu się tam stabilizuje na tych, tam powiedzmy tych 50. No można znaleźć to w internecie, ktoś już tam te wykresy narysował. Więc przez większość tego czasu to nie jest ta maksymalna moc. I te 20-25 minut absolutnie wystarczy, więc to jest akurat siku, kawa, rozruszać się i pojechać dalej, więc to nie jest w ogóle jakby problem, no nie? No zdecydowanie. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale wszyscy tutaj
kierowcy mówią, że to raczej jest zmiana na plus, bo po prostu wymusza taki zdrowszy styl jazdy. Tak i okej, no zdarzyło mi się, nie wiem, pojechać z Bielska do Warszawy i trwało to 5 godzin tym autem, doliczając te wszystkie przerwy, jakieś tam warunki drogowe, bo te remonty tam trwają, no więc to jest dłużej niż zwykłym autem, ale przyjechałem na miejsce na pewno mniej zmęczony, tak? No i zadowolony, bo gdzieś jak to tam liczyłem, nie pamiętam teraz, to był chyba sierpień, to trasa Warszawa-Bielsko i z powrotem, ładując się na Orlenach tylko, również po Warszawie tam parę kilometrów zrobiłem i też się tam gdzieś w Warszawie na Orlenie doładowywałem, bo w Radomsku Greenway był wtedy nieczynny. No to Już tam na szczęście działa. to oczywiście w tej kwocie, z tego co pamiętam, nie ma tego, że doładowałem się w domu do 100%, ale tam i z powrotem i trochę kręcąc się po Warszawie, no objechałem za 162 zł. Więc No. to jest taka cena w porównaniu ze spalinówką no, atrakcyjna, umówmy się. No zdecydowanie atrakcyjna. Zresztą taki błąd, który widzę jest powielany non-stop, to wszyscy liczą koszt trasy, ładując się na szybkich ładowarkach, zapominając, ile kilometrów wywozimy z domu, a z domu to w zasadzie kosztuje grosze, no bo masz fotowoltaikę i no to w zasadzie Cię nie kosztuje. Raz zainwestowałeś, teraz masz bezpłatną jazdę. No i jak się to policzy w ten sposób, że no, na przykład pół trasy wywieźliśmy z domu, a drugie pół zrobiliśmy na drogich stacjach, no to nam się ten koszt dzieli przez 2. I to jest taki tutaj błąd tych mediów mainstreamowych, że zapominają o takim cennym fakcie, nie? No, także, no i tutaj jeżeli chodzi o ten konkretny samochód, ja nie lubię dojeżdżać na totalnym dnie na ładowarkę, gdzieś lubię mieć ten zapas, żeby się no, dobrze czuć psychicznie, że jeszcze gdzieś odjadę, choćby do hotelu się wyspać, jakby był już dramat jakiś, to po prostu te odcinki no, w okresie letnim to trzeba liczyć takie 150 km od ładowarki do ładowarki i to jest ok. To jest tak w sam raz, żeby zrobić przerwę co 150 km i to no, trzeba spróbować. Trzeba to przeżyć, trzeba to spróbować, dlatego zawsze wszystkim tu polecam jakieś auto gdzieś pożyczyć, wypożyczyć. Jest taka seria tutaj auta do wypożyczenia elektryczne. Można pochodzić po salonach, zapytać się, czy się gdzieś w okolicy nie da auta choćby na weekend pożyczyć. No i trzeba to przeżyć samemu i wtedy zupełnie się zazwyczaj światopogląd zmienia. No bo z pozycji teoretyka, no to ciężko rozmawiać, no bo to jest zupełnie inne podejście, inne patrzenie. No i na rondzie, w Poroninie, przy Leninie, na Zakopane, drogą 47 jedziemy. Mamy jeszcze 20% w akumulatorze, 35 km zasięgu, na zewnątrz 2 stopnie i zużycie. Zużycie na ten moment to 19 kWh, 71 km za nami i godzinę 20 czas jazdy. Przejechane mamy 95 km. No i my tutaj jak zwykle objeżdżamy Zakopane, czyli na ustupie skręcamy w lewo. Po prawej mamy kolejną stację, czyli na Orlenie. Zostały nam jakieś ze 3 km do ładowarki. Dzisiaj również nowa trasa. Nowa trasa jest z tego, co tak już zdążyłem zauważyć, chyba kilometr krótsza niż stara. Nowa w sensie pod tunelem jedziemy. To dzisiaj na razie Tatr nie widać. A ja tutaj jak zwykle znowu się podzielę moimi wrażeniami z jazdy. No i znowu odpocząłem. To jaką dzisiaj mamy wersję wyposażenia tutaj, w którą jedziemy? To jest Icon 3+1. Czyli tu mamy dwoje drzwi i takie jedne mniejsze z tyłu. Może tu jak nie zapomnę, to nagram i pokażę. Te małe drzwiczki otwierają się pod wiatr. Natomiast no są bardzo przydatne i z tego co pamiętam, to w konfiguratorze one też nie są jakoś super drogie, a warto do nich dopłacić moim zdaniem, bo faktycznie dziecko bez problemu wysiada bez składania fotela z przodu. No jak się je uchyli, no gdzieś to później tam możemy zobaczyć, no nie? Na pewno fajna opcja, natomiast ja jak zwykle robię szybki przegląd wyposażenia i znowu muszę patrzeć na to auto przez pryzmat auta miejskiego. No mi tutaj w tej wersji wyposażenia akurat brakowałoby aktywnego tempomatu, brakowałoby świateł LEDowych, ogrzewania kierownicy i fotela. Natomiast z tego, co Adam mi tutaj podpowiada, to w najwyższej wersji wyposażenia możemy te opcje oczywiście mieć. Co było takim impulsem do zakupu elektryka? Jak zacząłem płacić za paliwo więcej niż za leasing samochodu.
bo ja relatywnie dość sporo jeżdżę. Ta struktura tego jeżdżenia jest taka, że raczej są to krótkie trasy, czyli takie no powiedzmy w promieniu 150 km od miejsca zamieszkania. No i na krótkich trasach duży 2-litrowy samochód no to no musi swoje spalić, tak? Niestety no i kilka takich miesięcy zaliczyłem, że naprawdę jak gdzieś tam podsumowałem sobie te wszystkie faktury za paliwo, to gały z orbit wyszły. I tutaj w dół jedziemy. No i tak to jest. No jak ktoś dużo jeździ, to czasem może lepiej płacić leasing niż płacić za paliwo, bo leasing się skończy, a płacenie za paliwo nigdy. I tutaj zaraz w lewo ten parking, jak jest strzałka, w lewo przez chodnik i zaraz będziemy na ładowarce Greenwaya. I zaraz zobaczymy, ile dowieziemy i czy to podładowanie w Myślenicach było potrzebne. Według mnie nie było, jeśli chodzi o procenty, ale było, jeśli chodzi o komfort z jazdy. Tutaj ładuje się już Taycan, więc my się tu podepniemy na AC typ 2. Wlot mamy po stronie prawej z tyłu, tak? Dobrze tak myślę? Jest. Więc parkujemy tyłem. Ja tu szybko przełożę kamerkę, zobaczycie jak podjeżdżamy pod stację Greenwaya i jak zwykle podziękowanie dla Greenwaya za sponsorowanie dzisiaj tego ładowania na Zakopane teście. I zaraz zobaczymy, kto wygrał dzisiejsze zakłady o procenty. No niestety nie wygrałem, bo dowiedzieliśmy 14%, jeszcze statystyka. 68 na godzinę średnia, godzinę 31 czas jazdy, czyli zgodnie z przewidywaniami Google'a, 103,5 km, więc to auto troszkę pokazuje większy dystans niż to było naprawdę i 19,3 kWh na 100 km zużycie. No to podpinaj, Adamie, zobaczymy jak to wygląda. No i rozpoczęliśmy ładowanie. Dzięki temu, że mamy trzyfazową ładowarkę pokładową, no to mamy teraz ponad 10 kW mocy ładowania. Idziemy zobaczyć do samochodu, jak to wygląda w samochodzie. No i teraz ładując od 14% ze zwykłego gniazda siłowego, bo de facto to dzisiaj robimy, co prawda ze stacji, ale to jest dokładnie ta sama moc ładowania, mamy 3,5 godziny do 100%. Tak to wygląda na ten moment. Możemy zamknąć samochód na tym przycisku. Otwarcie jest no, zbliżeniowo, wiadomo. I tu jak sobie otworzymy, tu w środku są jeszcze takie drzwi otwierane pod wiatr. Jesteśmy z tyłu. Tak, wada, brudząca się kamera. No i taki mamy bagażnik, mamy tutaj kabel do ładowania. Kabel taki gruby, jakby był 22 kW. Naprawczy, tu jeszcze no i ten, schoweczek. I te niesamowite fikuśne H19. H19 kupiłem, bo to później może być na stacji nawet problem chyba dostać. I tutaj to oryginalne FC. To co tak, dostajesz to jest, z Fiatem i to jest kwestia. 10 amperowe, tak? Dobrze myślę, zaraz zobaczymy. Nie, 13 amperowe, a to fajnie. Czyli tu będziemy mieli koło 3 kW ładowanie ze zwykłego gniazdka. A kabel też dostałeś, czy to kupiłeś sobie? Był w komplecie. Czyli kabel też był w komplecie. Torba w komplecie, kabel w komplecie, to Dobra. wszystko było. I teraz tak, bagażnik jest dość głęboki. Tak bym powiedział, że do półeczki mamy 52 cm. Na szerokość mamy tutaj koło metra, natomiast no, głębokość nie jest jakaś porażająca, bo tutaj mamy 46 cm. No i popatrzcie, tutaj z tej perspektywy wygląda, że te zagłówki są poza samochodem. No i gdy mam fotel ustawiony pod siebie, przypomnę, mam 180 cm wzrostu, no to z przodu tu jest generalnie przestrzennie, a teraz idziemy zobaczyć, czy zmieszczę się sam za sobą. No i z tyłu sam za sobą, no jestem w stanie się tutaj zmieścić, natomiast to tak jak widzicie, kolana muszę mieć na zewnątrz fotela, a głową dotykam dachu, więc no, kawałek dałoby się tak przejechać. No 4 dorosłe osoby są w stanie tym autem podróżować, ale to tak 180 cm to jest absolutne maksimum. No i popatrzcie, tak to wygląda z przodu na siłownikach. No i mamy śnieg, no i wychodzi słońce. Także robi się pięknie z Zakopanym przed Centrum Edukacji Przyrodniczej. A tak ładowanie wygląda z aplikacji. No i zwolniło nam się gniazdo CCS-a, więc przepięliśmy się na CCS-a. W międzyczasie sobie tu ponagrywaliśmy auto dookoła, idziemy coś zjeść. No i mamy dzisiaj auto z wychłodzoną baterią, bo stało na mrozie na zewnątrz.
i mamy ładowanie do 80% 28 minut, a do 100% godzinę 20. Tak to się teraz prezentuje. No i pizza zjedzona, tam już zachodzi słoneczko i patrzcie, co tu się stało. Podmienili nam auto, a nie, to drugie. Tak dzisiaj na Zakopane teście spotkaliśmy się z kolejną 500. Ładuje się z Typ 2, my ładowaliśmy się z CCS-a, a teraz sprawdzimy, ile czasu dziś jedliśmy pizzę. Przykładamy w tym celu kartę, pizzę jedliśmy 66 minut, a auto ma aktualnie 99%. No i ta 500, która koło nas stoi, to jest ta bogatsza wersja, bo z przodu ma LEDy. LEDy to bardzo fajna opcja, jak ktoś ma taką opcję, bo tutaj Adam nie miał, kupił co było na placu, ale jak ktoś ma taką opcję, to polecamy LEDy. No i dzisiaj na 94% od rana udało się tym autem przejechać 182 km. To jest statystyka z całego dnia do tej pory. A tu mamy trip B, czyli to, co mieliśmy ze Skawiny do Zakopanego. No i przekasujemy sobie trip B, nawet pokazuje, że OK, aby zresetować, no to przytrzymuję OK. Przekasujemy sobie i będziemy ruszać w stronę Krakowa. No i patrzcie, jakie spotkanie. Tego auta jeszcze nie było na Zakopane teście. Może uda się umówić. Będziemy namawiać właściciela, jak to się fajnie prezentuje. No prześliczne autko. Kurczę, pierwsze spotkanie. BZ4X, dobrze mówię? Nie pomyliłem się, nie będzie wtopy. Właśnie się odpinamy. Chcieliśmy odjeżdżać, a tutaj taka Toyotka się pojawiła. Ale spotkanie. Rewelacja. 2 tygodnie także. Nowiutka, 2 tygodnie ma, 1600 km przejechane. Wygląda zdecydowanie futurystycznie. No przepiękne auto. Bardzo miły właściciel pozwolił oglądnąć. Duża w środku się wydaje. A bagażnik jaki tam duży jest? Mogę otworzyć? Dobra, tak się trochę porządzę. Elektrycznie otwierany. Kawałek jest Pod spodem. Całkiem spory bagażnik. Przepiękne auto. Jeszcze sobie zobaczę, jakie to ma opony, bo jakieś widzę, że strasznie duże. 235, 60, 18. Także kawał gumy z przodu. I to samo z przodu. 235, 60, 18. Niesamowite tu. Niesamowite auto. Prześliczne. Tak, Futurystyczne na pewno. tak, tak, Podoba Ci się, Leon? tak. No to dobrze, mi się też podoba. Dobra, zwalniamy ładowarkę i jedziemy dalej. W trybie range mamy one pedal driving, natomiast ja w trasie wolę normal. Przełączamy na normal i jedziemy w stronę Krakowa. No i patrzcie, jaki przepiękny widoczek. Na Harendzie to troszkę już tam śniegu jest, więc będzie można niedługo przyjeżdżać na Podhale na narty. A my sobie tu zjeżdżamy spod ładowarki i zużycie cały czas sukcesywnie maleje. Pomimo tego, że się tu ostro grzejemy, to mamy już 5,2 kWh. No przepięknie, że dzisiaj wyszło to słońce, to będziemy mieli ładne widoki na koniec. I pierwsze wrażenia zza kierownicy. Bardzo fajnie to auto zbiera się, raczej takie generalnie sztywne, go-kartowe. Bardzo lekki układ kierowniczy i bardzo dobra kontrola trakcji. Nie zmula samochodu, jakieś pozwala na tam delikatne uślizgi kół, ale auto jedzie. Nie jest tak jak w niektórych markach, że jak wykryje uślizg, to już koniec, to już jest po jeździe. Odpuszcza całkowicie próbę rozpędzania się. Tutaj tak nie jest. To na duży plus dla Fiata. I w trybie normalnym generalnie auto odzyskuje energię tak jak spalinowe by się po prostu toczyło na biegu, a w tym trybie, jak on się nazywa ten drugi tryb? Range. A w trybie range to jest taka wyraźna rekuperacja i to taka bardzo mocna rekuperacja, więc taki no, klasyczny one pedal driving. Bardzo fajny zestaw tych cech. No i dzisiaj wielkie korki na Zakopiance, więc objeżdżamy tutaj przez Ludźmierz. Tak? No i taki piękny zachód słońca, ładne widoczki. Jedno pytanie mi się przypomniało, którego Adamowi jeszcze dzisiaj nie zadałem. Czym się, Adam, na co dzień zajmujesz i od święta, że takim fajnym elektryczkiem dzisiaj do nas przyjechałeś? To jest zawsze coś, co mnie interesuje. Pracuję w firmie informatycznej, która zajmuje się wdrożeniami systemów ERP, tworzeniem oprogramowania dla klientów od zera, takimi
fabryki, magazyny, planowanie, realizacja produkcji, księgowość, dość szeroki zakres usług. Czyli kolejny informatyk na Zakopane teście. To jest taki trochę standard, pomału się robi. A od święta wiem, że też zajmowałeś się, jeździłeś na motorach. Jakieś tutaj masz filmy na YouTubie, może podlinkujesz, jak będziesz miał ochotę oczywiście. Tak, to mogę podlinkować, tam jest parę filmów sprzed lat, takich amatorskich z różnych wypraw, nawet kilka z samochodami takimi gdzieś, jakieś wyprawy, no może nie super offroadowe, ale takie gdzieś tam bocznymi drogami, które z kolegami żeśmy odbyli, także mogę wrzucić, jasne. No to tutaj trzymamy Cię za słowo i ja to oczywiście tam umieszczę pod filmem. No i my tutaj mamy w tunelu 100 na godzinę, ale przed tunelem mamy jeszcze ograniczenia, bo tu jakieś roboty drogowe są. Za chwilę będziemy wjeżdżać do tunelu, więc to będzie kolejny już drugi przejazd w kierunku na Kraków tunelem. Na razie mamy tutaj 90, w prawo skręt na starą drogę 28. No i tutaj zawsze trzeba było w prawo skręcić i objeżdżać. Objazd zajmował nam 10-15 minut, a teraz przejazd przez tunel to tam minutka z haczykiem. Tutaj mamy już 70 na godzinę. Tutaj powtórzone 70 na godzinę. Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu. I tutaj taka ciekawostka. Do tunelu wjeżdżamy 70, a w tunelu będzie można jechać już 100 na godzinę. Także rozpędzamy się do 100 na godzinę. Z 70 już mamy 100. Tak rozpędza się Fiacik. No i z tą prędkością 100 na godzinę przejedziemy sobie przez tunel. Bardzo fajny tunel, przypomnę, 2 pasy po 3,5 metra, 2 pobocza po 3 metry i jeszcze 2 chodniczki po metrze. Także bardzo, bardzo szeroki ten tunel. Co jakiś czas po prawej jeszcze takie zatoczki awaryjne. W tunelu trzeba trzymać dystans i jest zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Znaczy ciężarówkom nie wolno tutaj w tunelu wyprzedzać. Do tego mamy jeszcze wyjścia ewakuacyjne i tutaj jakieś możliwość wezwania służb alarmowych, bo jest telefon co kawałek dosłownie. No i za chwilkę będziemy po drugiej stronie. Także choć tunel króciutki, to budowany chyba 6 lat z tego co pamiętam. No i zaraz będziemy. No i koniec odcinkowego pomiaru prędkości. No i jesteśmy z powrotem. Jan z Kawina i statystyka przejazdu. Bardzo fajnie mi się jechało. Zużyłem 12,7 kWh. Co tu jest? 60 km na godzinę średnia, godzinę 46 czas jazdy. A dystans to 107 km, no bo objeżdżaliśmy korki. No i co tam? Zaświecimy jakieś światełko. Takie auto troszkę go-kartowe, sztywno raczej zestrojone, ale bardzo takie jedne zawieszenie, nie za twarde. Układ kierowniczy troszkę dla mnie za mocno może wspomaga, ale to kwestia pewnie przyzwyczajenia. Ale ogólnie bardzo miła, przyjemna jazda, bardzo przyjemny samochodzik. Także go tutaj polecam pod rozwagę. No i co więcej. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Do zobaczenia.